Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj dotarły do mnie najnowsze produkty z portfolio znanego niemieckiego producenta Icebox. Jest to docking station oraz dwie ładowarki w najnowszej technologii, oczywiście azotku Galum. Jedna to jest ładowarka biurkowa, mocna 240W, druga to ładowarka podróżna, nazwijmy ją tak, 100W oraz 11 w jednym, czyli bardzo solidny, zaawansowany docking station. A więc słuchajcie, zapinamy pasy, włączcie napisy w swoim języku, zaczynamy. Dzisiaj rozpakowujemy urządzenie nazwane przez Iceboxa jako Head Dock 2300, czyli docking station 11 w jednym. Jak widać, mamy tutaj samo urządzenie, mamy kabel w zestawie, jak również wyświetlacz i power delivery 100W. Całe opakowanie oczywiście ekologiczne, tekturowe. Brawo producent, że cały czas stosuje tego typu rozwiązania, a nie plastikowe opakowania. Mamy na drugiej stronie podgląd tego urządzenia razem z portami, ale je może omówimy później. Tych portów jest naprawdę sporo, bo z tyłu mamy tutaj 5 portów i gniazdo na kabel zasilający, a z przodu ich mamy aż 6 plus wyświetlacz, więc jest tego całkiem sporo. Opakowanie solidne, samo urządzenie też nie jest małe i mamy informację, że jest to urządzenie stacja dokująca 11 w jednym z dwoma portami HDMI i wyświetlaczem LCD. Zestaw sprzedażowy też jest całkiem pokaźny, bo mamy samo urządzenie, mamy też zasilacz i kabel USB 80 cm oraz instrukcję obsługi. A więc słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego, jak przedstawić Wam zawartość zestawu sprzedażowego. W środku mamy kolejne opakowanie, a w opakowaniu instrukcję obsługi, portfolio producenta, tutaj mamy chyba kabelek, ale może zacznijmy od jednostki centralnej. Na spodniej stronie urządzenia mamy informację o kraju produkcji, oczywiście Chiny. Mamy też informację o spełnionych normach europejskich oraz adres producenta. Folia na wyświetlaczu, bo tutaj to urządzenie, może zdejmę tą folię. To, co rzuca się w oczy, a w zasadzie czuć w ręku zaraz po wyjęciu urządzenia z opakowania, to jego waga. Jest naprawdę solidnie, to jest ciężkie urządzenie. W środku zapewne sporo zaawansowanej elektroniki. Na plus również matowy plastik ze wszystkich stron. W zasadzie poza panelem przednim, na którym mamy błyszczące tworzywo, ale pod nim jest wyświetlacz. Tutaj mamy chyba metalowy pasek z portami USB oraz włącznik samego urządzenia. Pod spodem dwie stópki, które pozwolą nam postawić urządzenie w stabilnej pozycji, aby się nie przesuwało. Tylny panel również mamy tutaj sporo portów. Teraz powinno być to lepiej widoczne. Złącze zasilania Mickey Mouse, 1 gigabitowy port Ethernet LAN, dwa porty HDMI, 4K do 60 Hz, chyba że wykorzystamy tylko jeden z nich, wtedy będziemy mogli obsłużyć rozdzielczość do 4K 120 Hz przy tylko jednym monitorze. Przy dwóch mamy 4K 60 Hz na każdym. Mamy też port USB 2.0, jedyny w całym zestawieniu, oraz port 10 gigabitowy do połączenia z komputerem. Tutaj również jest chyba power delivery 100W, jeżeli dobrze pamiętam. Z przodu mamy dwa porty 10 gigabitowe USB-C
W ogóle brawo producent, że tutaj nie zastosował w zasadzie żadnego portu USB 3.2 poniżej 10 gigabitów. Mamy tutaj te dwa porty 10 gigabitowy, mamy port 10 gigabitowy USB typu A. On obsługuje również 12 W, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o moc. I tutaj mamy dwa porty zasilające. To są porty Power Delivery 3.0, 100W oba. I na końcu mamy jeszcze jeden port USB typu A do ładowania w zasadzie tylko. Więc tych portów jest naprawdę sporo. Co jest ostatnią rzeczą w samym urządzeniu? Mamy tu jeszcze takie opakowanie, w którym mamy dwa elementy. Jeden to kabel zasilający typu Mickey Mouse, taki jak w PC-tach, razem z taśmą spinającą z rzepem. Kabel USB-C mamy z jednej strony logo IC Box, a z drugiej strony indeks prędkości i jest to, słuchajcie, 10 gigabitów. Całość oczywiście spięta rzepem. Dbałość o szczegóły producenta jest widoczna nawet w takich elementach jak kable zasilające czy kable sygnałowe. Dostajemy kompletny zestaw, naprawdę solidnie przygotowany i solidnie wykonany. Urządzeniem sterujemy za pomocą jednego przycisku. Możemy je włączyć bądź wyłączyć, ewentualnie zmienić tryby pracy. Dłuższe przytrzymanie powoduje włączenie urządzenia. Mamy animację i urządzenie w zasadzie od razu jest gotowe do pracy. Mamy podane moce na poszczególnych portach. W tej chwili podłączył wyświetlacze. Mamy na HDMI 2 4K wyświetlacz w 60 Hz, na HDMI 1 mamy Full HD, też w 60 klatkach, ale korzystałem również ze 100 klatek i jak najbardziej sprzęt to bez problemu obsługiwał. Tak naprawdę mamy albo 4K 120 klatek na jednym porcie HDMI, na jednym wyjściu w przypadku jednego monitora, natomiast w przypadku dwóch monitorów 4K możemy na obu mieć pełne 60 Hz, więc nawet do pracy na dwóch 4K monitorach to urządzenie jak najbardziej świetnie się nadaje. W tej chwili podaje nam moc, którą pobiera laptop i tutaj mamy informację, że na porcie tym transmisyjnym wykorzystywana jest moc w czasie rzeczywistym. Jest to port tak zwany USB typu C hostowy i on również może służyć do zasilania laptopa. Mamy też dodatkowe porty C1, C2 i A. To są te porty tutaj, C1, C2 i port A. Na tych dwóch portach możemy do 100 W zapewnić mocy, więc też całkiem sporo na C1, C2, a na porcie typu A tutaj w tej chwili niewykorzystywanym możemy do 12 W zasilać urządzenia z bardziej klasycznym portem typu A. Dodatkowo mamy do tego dwa porty 10 gigabitowe USB typu C i jeden port 10 gigabitowy USB typu A. Brawo producent, że nie bawił się już tutaj w porty 5 gigabitowe. Portfolio portów na tylnym panelu uzupełniają port USB typu C właśnie do hosta, czyli do podłączenia komputera. Jeden port USB typu A jeszcze w standardzie 2.0 do podłączenia myszki bądź klawiatury. Dwa porty HDMI i port RJ45 do 1 gigabita, jeżeli chodzi o internet po kablu ethernetowym. Przełączając kolejne panele, mamy podane wartości, jeżeli chodzi o prądy, o moce ładowane na portach mocowych. Mamy też informacje o portach HDMI oraz łączny pobór z gniazdka, w tej chwili 40 W. Urządzenie zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. Mamy w zasadzie wszystko, czego można oczekiwać po tego typu sprzęcie. Warto dodać, że urządzenie praktycznie się nie grzeje, słuchajcie, nawet przy tych kilku urządzeniach podłączonych, przy podłączonych dwóch monitorach pracuje stabilnie. Mamy elegancki wyświetlacz, który podaje nam wszelkie parametry. Mamy też
dużo portów do transmisji danych oraz dodatkowe 3 porty do ładowania, więc myślę, że każdemu takie urządzenie na biurku może się przydać. W odróżnieniu od większości urządzeń, jakie są dostępne na rynku, ten hub USB naprawdę świetnie się prezentuje wizualnie. Fantastyczny design, dodatkowo wyświetlacz, na którym mamy podane wszystkie parametry w zasadzie pracy urządzenia. Dodatkowo do tego 2 porty wideo, które wspierają wysokie rozdzielczości i częstotliwości pracy. Mamy też sporo portów rozszerzających funkcjonalność, jeżeli chodzi o transmisję danych. Wszystkie są 10 gigabitowe. Tutaj nie mamy słabszych portów 5 gigabitowych. Mamy też dodatkowo 3 porty do ładowania urządzeń, które na pewno będą mile widziane na każdym biurku. W zasadzie jedyną rzeczą, której zabrakło w tym urządzeniu, jest czytnik kart SD i microSD. Natomiast możemy rozwiązać tę kwestię w bardzo prosty sposób, dołączając zewnętrzne urządzenie przez port USB. Z mojej strony oczywiście jak najbardziej rekomendacja dla tego urządzenia. Myślę, że sprawdzi się na każdym biurku, u każdego miłośnika nowych technologii. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy szukacie tego typu sprzętów i na jakie parametry zwracacie uwagę. Jestem ciekawy Waszych opinii. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Jeżeli materiał się Wam natomiast spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka innych ciekawych wideo na temat produktów marki Icebox.